regionie kujawsko-pomorskim działa blisko 300 firm związanych z sektorem tworzyw sztucznych i narzędziowym. W 2006 roku powstało stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy, skupiające firmy z branży. O jego działalności opowiada Katarzyna Meger, prezes klastra. Początki działalności były dosyć trudne. Właściwie zaczęliśmy od tego, że jest to inicjatywa oddolna, czyli przedsiębiorcy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przy wsparciu Urzędu Miasta zdecydowały, że jest to inicjatywa taka, która może się udać. Wtedy dopiero pojawiło się to hasło klastrów. To się stało bardzo popularne, miały być, wiadomo, przepływy pieniężne w tym kierunku, więc zainteresowanych było bardzo dużo. Kiedy się okazało, że tych pieniędzy już tak dużo nie będzie, część się oczywiście wykruszyła, ale została taka grupa osób, które przejawiały jakąś inicjatywę i widziała szansę na to, że możemy pokazać się jako branża na terenie województwa, pokazać jaką mamy siłę. W tej chwili mamy 24 firmy jako członków, oprócz tego jest 15 osób, które zakładały klaster. To są osoby fizyczne, są 2 uniwersytety, jest Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników, jest Urząd Miasta, jest Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Izba Przemysłowo-Handlowa, czyli ten rdzeń, które stanowią 2 branże tak naprawdę, przetwórcza i narzędziowa, przy czym mówimy tu o narzędziach do przetwórstwa tworzyw, oraz ta cała otoczka, czyli instytucje otoczenia biznesu, szkoły i Urząd Miasta. Bieżąca działalność klastra to przede wszystkim liczne konferencje, szkolenia i inne spotkania branżowe. Mają one przede wszystkim odpowiadać na konkretne potrzeby przedsiębiorców. Głównie skupiamy się na promocji klastra tak naprawdę, czyli pokazania, że jest to bardzo silna w regionie branża. To jest prawie 300 małych firm tak naprawdę, które nie były nigdy widoczne, a praktycznie wyroby codziennego użytku. Na co dzień stykamy się z wyrobami, które są tu w Bydgoszczy i w Toruniu produkowane, w tych małych właśnie przedsiębiorstwach i chcemy pokazać, że to jest właśnie tutaj wszystko robione na miejscu. A z drugiej strony taka bardzo poważna bolączka firm, to znaczy kadry. To jest takie działanie, na którym się bardzo mocno w tej chwili skupiamy. To jest zachęcenie młodych ludzi do studiowania czy uczenia się w szkołach technicznych typowo mechanicznych. Czy tak, my wspieramy przedsiębiorców, jeżeli chcą załatwić coś w urzędzie, staramy się lobbować na rzecz naszej branży. To są te właśnie działania związane ze szkołami, z ułatwieniem przepływu kadr. Robimy różne szkolenia, konferencje, tak jak ta, która dzisiaj się odbędzie. Dużo takich szkoleń typowo technicznych. W tej chwili będziemy wdrażać taki projekt, gdzie będą szkolenia typowo dla pracowników naszej branży. Takie rzeczy, które pracodawcom są potrzebne. Niezwykle ważne dla funkcjonowania klastra jest jego zaplecze naukowe. Dzięki udziałowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego członkowie klastra mają możliwość korzystania z najnowszych technologii. Uczelnia w takim klastrze pełni funkcję właśnie moderatora, inicjatora pewnych działań związanych z rozwojem innowacyjności tej branży, bo według UNIDO jest to jedna z najbardziej innowacyjnych branż materiałowych na świecie i w związku z tym uczelnia pełni taką rolę motora napędowego w obszarze innowacji. Czyli można powiedzieć, że to jest jakby taki jeden filar związany z działaniem uczelni w klastrze. Drugi to jest oczywiście szkolnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego, czyli bierzemy na siebie rolę, czy rozumiemy naszą rolę jako rolę wspomagającą rozwój kadry technicznej w tych firmach, a ponieważ branża jest innowacyjna, no to nie ma mowy o rozwoju tych firm bez dobrze wykształconych i przygotowanych do zawodu inżynierów. W ciągu kilku lat działalności Bydgoski Klaster Przemysłowy odnotował wiele sukcesów, m.in. udział w targach narzędziowych we Frankfurcie i na kieleckim Plastpolu. Jednak aby działalność mogła się rozwijać, konieczne jest także nowe podejście do kwestii przedsiębiorczości. Bolączki są tak naprawdę 2. Jedna to jest oczywiście finansowanie. W tej chwili nie ma typowo takich dla klastrów projektów unijnych. Te, które są, to są nastawione na bardzo duże inwestycje. My się tutaj nie rzucamy jeszcze z motyką na słońce, także na razie jeszcze nie. No a druga to jest brak zaufania między przedsiębiorcami. To jest cały czas jeszcze tak, część tych przedsiębiorców jest jeszcze w poprzedniej epoce i nie bardzo chce się przekonać do tego, że siłą grupą można więcej. Także przekonanie tych firm, przedsiębiorców, tych starszych zwłaszcza, żeby brali udział aktywnie w działalności klastra i dawali też coś od siebie, no to jest jakiś tam problem, no ale udaje nam się po troszku małymi kroczkami przez to przebrnąć. Przedsiębiorcy skupieni w klastrze podkreślają, że jest to doskonałe miejsce służące wymianie doświadczeń.
Zdecydowaliśmy się wstąpić do klastra, ponieważ zostaliśmy namówieni do podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi firmami. Myślę, że jako firma działająca od 10 lat w branży rzeczywiście mamy tych doświadczeń sporo i możemy dzięki temu wnieść pewien wkład do stowarzyszenia. Tym bardziej, że producenci wyrobów z tworzyw sztucznych stykają się na ogół z podobnymi problemami. Po drugie, działając w klastrze możemy mówić o swoich oczekiwaniach, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników, szkolenia, programy edukacyjne, współpracę z uczelniami technicznymi i szkołami średnimi. Dzięki temu możemy liczyć na to, że w przyszłości trafią do nas pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. Bycie w klastrze pozwala nam na obcowanie z wiodącymi firmami tutaj w regionie, wymianę doświadczeń, wymianę jakichś spostrzeżeń, współdziałanie w wielu kwestiach, także jest to ze wszechmiar tutaj dla nas owocna współpraca. Przykłady słynnych światowych klastrów pokazują, że współpraca przemysłu, nauki i samorządu może przynieść sukces. We współczesnej gospodarce doskonale sprawdza się stara dewiza, mówiąca, że siła polega na współdziałaniu.